Cześć siemanko, w tym filmie przedstawię Wam, no nazwijmy to poradnik, jak zacząć grę na nowym serwerze Nosfire, który będzie eventowym. Cóż, no przedstawię Wam gdzie expić i ewentualnie jak zarabiać po prostu kabonę w tej grze, tak? Więc tak, pierwsze co robimy to odpalamy Nos Market, ładujemy. Nie no, oczywiście żartowałem. Będę starał się przedstawić grę free to play i no skupiał się mniej na tych rzeczach pay to win. Oczywiście niektóre rzeczy warto przeskoczyć tym oto no, łatwym sposobem, po prostu załadować sobie endeki, no ale dobra. Od czego możemy zacząć? No właściwie to zależy od tego, jaki ekwipunek i karty specjalista otrzymamy na start. Ale załóżmy, że otrzymamy te oto karty 1, 4 plus 5 i jakiś tam ekwipunek, no, który by nam umożliwił expienie na RP2 w duo tudzież trio. To byłoby w sumie lepsze, więc podzielimy sobie to na kategorie zarobkowe i kategorie expo. No dobra, jako że o tym expie będzie trochę gadania, to postaram się przez to jakoś szybko przebrnąć. Cóż, no tak, zaczynamy na 80 poziomie, to już wiemy. Żeby wbić 8.5, co nam odblokowuje wbijanie po prostu AW, no to proponowałbym sobie znaleźć famkę i pójść na dosłownie 2 do 3 lot i wbić ten 8.5. Ewentualnie no, pomiędzy tymi przerwami na lot mógłbym pójść na jakieś magmy i ewentualnie zarobić przy okazji. Aczkolwiek no, w tym czasie wolałbym, no nie wiem, zająć się chociażby rajdowaniem, tudzież no do tego przejdziemy później, no ale zarobkiem. Gdy wbijemy 8.5, no to trzeba dobić 10 AW, tak, żeby odblokować akt 7. 10 AW osobiście polecałbym po prostu wbić sobie na RP2 z tego powodu, że no wola jest już nieopłacalna i została wyparta z mety, od kiedy no rank stracił oczko dla innych. Oczko jest tylko dla niego i w zasadzie i tak po tym, gdy zmienili expo w grupie, to RP2 naprawdę powinno nam, nie wiem, zająć bodajże 5 godzin do 6 maksymalnie i wbijemy ten 10 AW. Po wbiciu 10 AW idziemy na akt 7. Na akcie 7 na początku musimy wbić sobie 30 AW. 30 poziom bohatera, gdyby ktoś nie wiedział czym jest AW. Cóż, no map jest całkiem sporo i nawet polecałbym Wam wejść sobie na kanał Attiki i sobie tam obejrzeć jak te ekspowiska wyglądają, bo no poradniki były całkiem dobrze zrobione. I no nie chciałbym tutaj się rozwodzić, bo film by trwał pewnie z 50 minut. No ale cóż, ja osobiście będę, no będzie powtarzane słowo, będę ekspił na ścieżce i na skraju lasu duchów, gdy ścieżka będzie zajęta. Miejmy nadzieję, że no te kopie map będą jakoś sensownie zrobione i tych spotów będzie nieco więcej. Ale dobra, wbijamy sobie ten 30 AW na akcie 7 i lecimy z LoLem, tak? Na 30 AW odblokowuje nam się LoL. Niestety musimy ukończyć, no że tak to powiem, prolog na akcie 8. No to tam dosłownie trwa, nie wiem, pół godzinki maksymalnie. I no, odblokowuje nam się LoL. Na LoLu powinniśmy wbić 52 do 53 AW, jakoś tak. Z pomocą, gdy mamy po prostu odpowiednią ilość czasu na akcie 7. Sobie wbijamy ten 5.2, 5.3. Cyk, cyk, nie? I idziemy na akt 8 już całkowicie, pomijamy już ten akt 7. W sensie opuszczamy go z expem i idziemy na pszczółki, tak? LoL plus pszczółki do 60 AW powinno być miodzio. Bardzo łatwy i szybki exp, przynajmniej dla takiego woja tudzież łucznika na DH. No i co później? No wbijamy ten 60 AW i odblokowuje nam się lepszy LoL, tak? Troszeczkę trudniejszy, więc powinniśmy się zaopatrzyć w teorii w lepsze kół, żeby móc tam po prostu dawać radę. Ja bym proponował Wam wyekspić sobie 64, bo bodajże 65 też jeszcze jakoś tam leci. Do 64 bądź 5 sobie wyekspić na LoL plus pszczółkach. No i później w zasadzie już nam się zaczyna taki mid-game, bym to tak nazwał. I musimy dobić wyżej, oczywiście, gdy no, pozwoli nam na to czas. Ale cóż, ja osobiście bym ekspił na drodze wąwozu 1 bądź 3. Ewentualnie na rekinach do 7.2, 7.3 AW. Tak, no bo rekiny dają nam fajny zarobek z powodu tego, że lecą tam macy do przerabiania eku. Gdy wbijamy 7.2 bądź 7.3 AW, no to proponowałbym dalej pójść po prostu do wbijania 8.0 na lodowym lochu, ewentualnie na mapie Valehira, tylko że problem z tej mapą Valehira jest taki, że no leci tam troszeczkę mniej expa, trzeba się bardziej napocić i pobiegać więcej.
Dlatego na przykład ja bym no tam expił ze spotem ważek, jeżeli znajdziemy. Ewentualnie po prostu na górze plus drakończyki na tej mapie Valehira. Znaczy, to nie jest mapa Valehira, to jest po prostu wejście do rajdu Valehira. No i to tyle tak właściwie. Oczywiście robiąc LOL codziennie, LOLa, powinniśmy wbić w jakimś tam odpowiednim czasie 80 AW. No i z expo to by było właściwie na tyle. Ja nie będę się tutaj starał wbijać 90 AW, gdyż no dla mnie ten serwer polega bardziej na zarobku i ewentualnie szybkim progresowaniu. No chyba, że nam odpalą jakieś super eventy, żebyśmy ten 90 AW mogli łatwiej i szybciej wbić. No to wtedy może zmienię zdanie. Oczywiście to były tylko polecenia z mojej strony, więc to nie jest tak, że musicie expić tylko na tych mapach, bo jest i no wiele innych, które w sumie no też bym wam polecił ewentualnie, ale są moim zdaniem nieopłacalne, tudzież po prostu ja tam no nie lubię expić. Chociażby na akcie 7 jest pełno innych map. Te dwie, które podałem, były moim przykładem. Ja jeszcze bym tam się zainteresował jaskinią bestii, gdzie dropią pieki karno. Jest tam tudzież, no moim zdaniem trochę zbyt ciężko na początku, gdy ma się sobie ekwipunek, jak mówiłem, nie wiem jakie dostaniemy. Więc no może być różnie. Ewentualnie pójść na farmę i na farmie expić, gdy inne mapy będą zajęte. Tylko że farma, no wydaje mi się na moment wbicia 10 AW ewentualnie zbyt trudna, tudzież nieopłacalna na wydawanie potek. No, a więc tak, no dalej jeszcze możemy sobie pójść na niebieskie smoczki zamiast na pszczółki. O tym zapomniałem. Ewentualnie, gdy po prostu tych pszczółek będzie zbyt mało. Wiadomo, te niebieskie smoki nie są nawet w połowie tak dobre jak pszczółki. Przynajmniej na takim wojowniku, tudzież łuczniku na DH. No ale no, trzeba wybierać czasem. Więc tak, no jeżeli chodzi o wbijanie 7273 AW, to możemy sobie pójść jeszcze na Smocze Rancho i Żwirowy Wąwóz, tak? Na tych dwóch mapach też można expić. Jak mówiłem, no po prostu pewnie się powtórzę. Ja tu podałem listę, gdzie ja zazwyczaj expiłem, gdzie wbijałem poziomy, więc te mapy znam i wiem jak się tam no lura, tak powiedzmy. No i w sumie lecimy do tego punktu, który bardziej powinien Was interesować, czyli no chodzi o zarobki. Jakie zarobki ja Wam polecę? No wiadomo, na początek, zanim jeszcze w ogóle wejdziemy w ten próg AW, próg poziom bohatera, to zaczniemy sobie na spokojnie, pójdziemy sobie na bazylę. Bazyle dadzą nam powiedzmy tam dobry start, gdy jeszcze tego golda na serwerze nie ma. Później wiadomo, już możemy się rozwinąć, ewentualnie, no jak mówiłem, jak nam pozwoli ekwipunek, pójdziemy sobie robić po prostu dzienne limity. Jerty to akurat nie jest problem w ekwipunku, bo tam są procentówki. No i Fafniry. Wiadomo, warto sobie używać limitów tych rajdów, no gdyż one dają nam fajny boosting. No w międzyczasie jeszcze ja będę przynajmniej sobie robił rajdy światło na glacy, gdy będą one dostępne, bo to jest też RNG. No z tego można wydropić sobie spokojnie z 2,5-3 kk na samym goldzie, plus jakieś tam osłonki, które na początku będą potrzebne. Także wiadomo, start, no taki super, nie? Wiadomo, w weekendy będą kaligory, które sobie również polecam robić, no gdyż te kaligory sobie dropią tam no dehacze, ewentualnie proroki, które będą na pewno w cenie, no bo takim dehaczem się expi właściwie do 8.0, ewentualnie na takim LOL, no dehacz, kurde, to jest idealne połączenie, gdyż no praktycznie nie umieramy. W międzyczasie, gdy już tamte zarobki Was znudzą, ewentualnie nie będzie no jakby dostępu do tych rzeczy, to polecam Wam zbijać pojemniki i dropić jakieś tam rzeczy, których na serwerze brakuje zwyczajnie. Jakieś tam zwoje wyposażenia, ewentualnie jakieś perfumki, kurcze, jakieś takie, no duperele wiadomo, plus jakieś tam eventy. Do tego zbieranie kwiatków na glacy, też fajny zarobek na początku, gdy będziemy chcieli robić te limity, to każdy potrzebuje tych kwiatków na chociażby olejki, ewentualnie na pieki glacerusa, tak, do limitów, także to będzie nam potrzebne. Rajdy, które polecę Wam robić, nie licząc tych limitów i wiadomo tych po prostu dziennych, no to będą laureny, chociaż tu w sumie nie wiadomo jak to będzie wyglądało z SPK-ami, no bo może dostaniemy arcymaga i odszczepa na start, które są potrzebne, znaczy potrzebne może nie, co bardziej, no są wygodne do początku, znaczy do tego 30 AW przynajmniej, więc laurenki, ewentualnie tam czapa dropi, która też jest przyjemna do expa. Do tego jakieś Ibrahimy, gdyż no, dropi tam fajny pieniądz na ziemię, tak naprawdę pod koniec rajdu. Tylko, że nie wiem jak to będzie wyglądało z podkami i z tym, że no Waryk jakiś tam musi to tankować, więc no różnie bywa. Gdy level nam pozwoli,
możemy sobie pójść również na Kertosy, dodropić te diamenciki, tak? No diamenciki dają nam czysty gold, więc ten no jakby zarobek jest również opłacalny. Tylko że potrzebny nam jest poziom w tym przypadku, więc no musimy sobie tam no jakby to dobić. Ewentualnie takim zarobkiem jeszcze pobocznym, że tak to powiem, będzie drop maców, czyli jakieś tam, no wiadomo, piórka, jakieś tam kurcze czerwone dusze do ulepszania SP, jakieś tam morskie pod partnerów, można sobie dropić ewentualnie kamienne, więc to są takie rzeczy po prostu, no, które Wam polecę. Ewentualnie, już tam, kurde, nie wiem, któryś raz z kolei będę o tym mówił, opcjonalne zarobki, które Wam polecę, no to takie XP kasę, o ile będą chętni na to, wiadomo, można popytać, no bo niestety no nupów już nie poekspimy, no bo te nupy będą miały 80 poziom z bomby, więc ludzi będzie na pewno mniej chętnych na to. Tak samo robienie SP bym polecił, gdyby nie fakt, że SP dostaniemy, tak? No takiego powiedzmy Krusa, tudzież WK potrzebują ludzie do Minilandu, jako nupa, jako buff po prostu, do expa. Więc te SP zawsze schodziły, no w tym przypadku mogą nie schodzić, no bo możemy dostać je na start. Także to jest taka spekulacja. Ewentualnie, gdy już nam, no nie wiem, w sumie zabraknie możliwości, albo po prostu te zarobki, które no jakby wymieniłem przed chwilą, was znudzą, no to można połowić sobie rybki, gdyż no dropem tam giliony, ewentualnie ryby można sprzedawać u NPC-ta, a do tego sobie zrobimy przy okazji pasywek, gdybyśmy chcieli maksować postać, także no fajna sprawa. I oczywiście po nagrywkach przypomniało mi się jeszcze 3 opcjonalne sposoby zarabiania. Jednym z nich jest od nasze ukochane BB, jak mógł zapomnieć. Na tym serwerze będzie on dostępny od 85 poziomu. Jest to spowodowane tym, że chcą oni spowolnić jakby farmienie golda na nupy. No wiadomo, przez jakiś tam czas na pewno to podziała, a później będzie tego wysyp, no ale przynajmniej na samym początku będzie to no, lepsza przygoda dla nas tak naprawdę. Kolejnym sposobem są moby, które dropią po 90 na ziemię. Oczywiście jest to czysty gold, a na eventach może to w sumie się no, potroić do 300k ponad. Nie, ponad w sumie nie, no do 300k niecałych. No i jeszcze naszym w sumie ostatnim takim sposobem ogólnym, że tak to powiem, no ogólny nie, no bo to w sumie jest taki eventowy, jest to event, tak? Event wielkanocny, który się zaczyna wraz ze startem serwera. Także można sobie porobić te rajdy, ewentualnie gdy po prostu ludzie będą farmili sobie na tresera, to posprzedawać te pety. No i dropić przekąski, wiadomo, i sprzedawać je. Tudzież no, ludzie potrzebują potek na start. A teraz nadchodzi moment, w którym będę lekko hejtowany. Oczywiście te poziomy, które tutaj podam, no to są bardziej takie zalecenia z mojej strony i niekoniecznie no, musicie się tym tak no, sugerować w 100%, tak? A więc tak, zacznijmy od rajdu Karno. Od 10 AW sobie robimy rajdziki Karno, które na początek dają nam no, dobry ekwipunek, abyśmy mogli się wstrzelić w ten no midgame, bym tego nie nazwał midgame'em, ale takim już stanem serwera, gdzie ten ekwipunek będzie potrzebny nam, wiadomo, żeby robić coś więcej. Później od 25 AW, gdy już będziemy mieli ten ekwipunek z Karno, że tak to powiem, znaczy w sumie wszyscy, no możemy się zająć erniami i zenaskami, plus dropieniem piek na cepeł, no na tych cepówkach, które się tam respią z audiencji, gdyż no właściwie no nie ukrywajmy, erenie oraz zenas są najlepszymi, jeżeli chodzi o czysty gold rajdami, tak? Bo tam dropi nam fajny pieniądz, plus jeszcze te eventy pod golda, do tego jakieś tam w sumie zajączki, możemy sobie no, dobić maksa, więc spoko będzie, powinno być ok. Do tego ekwipunek, miodzio. Lecimy dalej. Tu oczywiście, no zależy od ekwipunku niestety, zająłbym się fernonkami na przykład. Tu bym no nie wiem, no, proponował takim 4-8 z pasywkami, ewentualnie 60 AW, gdy będziemy mieli ekwipunek z Beliala. No trochę to tak w sumie wklepałem pomiędzy, no ale wiemy dobrze jak wyglądają fernonki bez ekwipunku. No możemy tam padać, marnować kroniki i głównie marnować czas tak naprawdę. Dlatego to jest taki raid, który bym uznał jako poboczny, chociaż no nie powiem, z odrobinką farta taki mieczyk tudzież rózga pod 4-5 AW z healem no może być nieco warta na serwerze i na pewno będzie chętnych na to, aby ją kupić, tą broń. Dobra, no to tak, lecimy dalej. 5-5, ewentualnie 6-0 AW lecimy sobie z Belialami.
Wiadomo, Beliale można zacząć wcześniej robić, gdy już sobie wydropimy sety z Ereni, ewentualnie za nas. A tu bardziej chodziło mi o to, że no po prostu warto byłoby mieć ten AW 5560 ewentualnie, aby móc ubrać ekwipunek, który tam dropi. No tak na logikę po prostu. Niekoniecznie jest to taki wymagany poziom. No. No i cóż, ewentualnie, chociaż tutaj bym tak w sumie to uznał jako ciekawostkę, można robić paimony. Tylko że z paimonami może być różnie, może być za mało chętnych i ogólnie są to rajdy niewiadome. O, może tak, to będzie taka właśnie ciekawostka. No i dochodzimy do ostatnich rajdów, którymi są Valehiry oraz Anzanory. To są rajdy, które osobiście proponowałbym robić dopiero w secie na 6.0, ewentualnie w secie na 6.5. Wiadomo, ekwipunek na 60 zdobywamy z Beliala i Paimona, po przerobieniu oczywiście. No a ekwipunek na 6.5 sobie zdobędziemy z Bebe Asgobasa, o którym no, w sumie zapomniałem wspomnieć, jeżeli chodzi o poradnik do expa. To Bebe jest dostępne od 30 AW. No i wiadomo, za każdą ukończoną falę dostajemy tam sobie expik. Za skończenie tego owego BB dostajemy skrzynkę końcową, z której dropi no secik, tak, na 6.5. No, czy owy secik będzie dobry, to już zależy od naszego farta i, że tak to powiem, hazardu. No cóż, to by było na tyle, jeżeli chodzi o same rajdy. I co? No i nam ewentualnie może dojść, bo jak wiadomo, na tym serwerze akt 8 zostanie osłabiony, tudzież po prostu ułatwiony dla nas. Nie wiemy jak bardzo, nie wiem też czy chodzi o samego expa, że będzie go więcej, czy chodzi o rajdy, które powinny być łatwiejsze. Zobaczymy w praktyce. No i co? No jeszcze bym do tego po prostu dodał sobie Asgobasy, ale Asgobasy rajdy, nie BB. Asgobasy rajdy niestety, no kurczę, tu musimy się już ubrać jakoś bardziej, no poważnie, że tak to powiem. Bo nie są to one najprostsze. Pomimo tego, że ich ułatwili, to jednak no w praktyce zobaczycie, że można tam stracić całkiem sporo potek. No i to by było na tyle z tego filmu. Wiadomo, owy poradnik no nie będzie czymś dla Was tam powiedzmy zaskakującym, ani nowym. Pewnie większość z tych rzeczy znaliście, ewentualnie kojarzyliście, no bo jakby ta gra ma już te swoje lata, więc no nie są to żadne tam nowinki. Ale film kierowałem bardziej dla osób, które do gry wracają powiedzmy tam po paru latach, nie są na bieżąco, nie wiedzą o co chodzi. Ewentualnie dla osób, które do gry no dopiero tam jakby zaczynają sobie z tą grą i nie wiedzą jak to ugryźć, jak to zacząć i no cóż, miejmy nadzieję, że to jakoś tam Wam pomoże. Jeżeli nie, to no, zapraszam do pisania na Discordzie, ewentualnie no, komentarze piszcie, tak? Staram się na nie odpowiadać, jeżeli mogę. No i gdyby mi się coś tam przypomniało, wiadomo, no nie wszystko muszę pamiętać, jest to film dosyć taki ogólny, no to przypnę Wam tutaj komentarz pod filmem, gdzie będę rozpisywał owe rzeczy. Ewentualnie Wy tam możecie sobie wpisywać coś, a ja będę go edytował, aby był na bieżąco, wiadomo, no nie wszystko mogę tutaj zapamiętać. I to tyle, no widzimy się, siemano.